Serdecznie witamy Państwa podczas naszego warsztatu, na którym wspólnie z Państwem chcielibyśmy zastanowić się nad znaczeniem, czy kognitywna obsługa procesu, czy kognitywna automatyzacja. To znaczy dzisiaj podczas swojej prezentacji chciałem wprowadzić tak naprawdę w ten warsztat, natomiast jako reprezentanci z firm leasingowych, poszczególnych departamentów na pewno zdajecie sobie Państwo sprawę, że procesy biznesowe, które zachodzą w organizacjach, niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie je w tradycyjny sposób zautomatyzować w pełni. Natomiast narzędzia, które powstają, wykorzystanie sztucznej inteligencji, rozumienie języka naturalnego dąży do tego, że możemy te kognitywne procesy poznawcze, z których na co dzień jako ludzie korzystamy, jako osoby podejmujące decyzje, przenosić na warstwę systemową. Wspólnie ze mną Tomasz Rzeźniczak. Dzień dobry. Sprzęt działa, dzień dobry. Miło mi, Tomasz Rzeźniczak, reprezentuję Forsemantics. Jesteśmy tutaj z grupy kapitałowej Tuatara, zajmujemy się tematyką sztucznej inteligencji, a w szczególności rozumieniem języka naturalnego. O tym dzisiaj Państwu opowiem, postaram się przybliżyć tematykę. Domyślam się, że jakby z uwagi na obecny szum wokół sztucznej inteligencji już macie Państwo pewne pojęcie, natomiast trochę może postaram się ustrukturyzować temat i wskazać, jak taki proces wdrażania automatyzacji w oparciu o sztuczną inteligencję mógłby wyglądać u Państwa w organizacji. Ja natomiast nazywam się Marcin Majka, na co dzień zajmuję się rozwojem produktu Finctin, który rozwijamy w firmie Tuatara i jest dedykowany branży finansowej. Łączymy tym produktem całe nasze portfolio, także produkty z spółki Forsemantics i dzisiaj podczas warsztatu chcielibyśmy z Państwem wspólnie w sposób praktyczny, z Państwa interakcją, z Państwa pomysłami, z wejściem w rozumienie pewnych procesów biznesowych przewarsztatować to, jak kognitywna automatyzacja może wpływać na optymalizację kosztów, optymalizację pracy, jaka jest wykonywana w Państwa organizacji. Wspólnie z Państwem zastanowić się nad rozumieniem sztucznej inteligencji, rozumieniem języka naturalnego, jak te pojęcia wyglądają, przygotowaniem tego, jak przygotowywać automatyzację w oparciu o dokumenty, jakie kroki są potrzebne, żeby to przeprowadzić. A w pierwszym elemencie w ogóle naszego warsztatu zastanowić się nad tym, gdzie te kognitywne procesy w naszych procesach zachodzą, które możemy w sposób prosty automatyzować i zastanowić się nad tym, jakie wymagania system musi spełniać, aby być gotowym do kognitywnej automatyzacji, czyli czegoś, do czego dążymy, coś, co będzie następowało w następnych latach i jestem o tym przekonany, że utrzyma się zdecydowanie dłużej niż tradycyjna robotyzacja, ponieważ dajemy tą warstwę decyzyjności na poziomie systemowym, na podstawie nauki systemu w oparciu o dane gromadzone w systemach. Nasz plan spotkania prezentuje się mniej więcej w ten sposób, czyli w pierwszym elemencie skupimy się nad zamodelowaniem wybranych procesów biznesowych, przy czym jeden proces mamy wstępnie zamodelowany, jest to proces raczej ze spółek wynajmujących pojazdy i to będzie proces dotyczący zleceń serwisowych. Proces, który składa się z wielu elementów dzisiaj wykonywanych w wielu spółkach najmujących tradycyjnie, to znaczy z wykorzystaniem procesów kognitywnych zachodzących u człowieka i z interakcji z klientem w sposób tradycyjny, z warsztatem samochodowym, z akceptacją faktury czy kosztorysu. Następnie wspólnie z Państwem będziemy chcieli zamodelować wybrany proces biznesowy, który w każdej spółce, w każdej organizacji, nie tylko finansowej występuje, czyli zdekretowanie jakiejś sprawy. Zdekretowanie sprawy, my się skupimy tak naprawdę na dekretacji sprawy rejestrowanej przez maila. To znaczy mamy nadzieję tutaj na Państwa dużą aktywność i wspólne zamodelowanie tego procesu. Specjalnie pozostawiliśmy przed warsztatem puste pole, pusty obszar dla tego procesu, aby wspólnie stworzyć ten proces i zastanowić się, gdzie te kognitywne procesy tutaj zachodzą i następnie wyliczyć, jaką optymalizację możemy wdrożyć poprzez kognitywną automatyzację na poziomie systemu. W kolejnej części będziemy chcieli porozmawiać i wprowadzić tak naprawdę do zagadnień o sztucznej inteligencji, rozumieniem języka naturalnego, zanim przejdziemy do części praktycznej, w której pokażemy, jak przygotowywać, etykietować dokumenty i tak naprawdę co jest nam potrzebne, aby automatyzować w oparciu o dane strukturalne bądź niestrukturalne zawarte w dokumentach nasze procesy biznesowe. No i w ostatniej części będziemy chcieli wspólnie z Państwem zastanowić się i odpowiedzieć na Państwa pytania,
lub wątpliwości związane ze sztuczną inteligencją i takim rodzajem automatyzacji procesów biznesowych. Zaczynamy? Zacznijmy. Nie słyszę, ale zakładam, że zaczynamy. Zacznijmy, hurra! Okej, to ja może Tak. w pierwszej części. Ja też już usiądę, bo jednak trochę to potrwa. Tak. Dobrze, to ja będę starał się interaktywnie nadążać do tego procesu biznesowego. Jesteśmy w procesie biznesowym zgłoszenia serwisowego. Tak, żebyśmy złapali kontekst, ile osób z Państwa na sali na co dzień ma styczność z tymi procesami operacyjnymi w Państwa organizacji, zachodzi taki proces jak zgłoszenia serwisowe cykliczne, niecykliczne od klientów wynajmujących pojazdy albo będące w leasingu z serwisem. Pojedyncze osoby, ok. To w takim razie dobrze, że wybraliśmy proces do zamodelowania dekretacji sprawy, a nie zlecenia serwisowego. W takim dużym uogólnieniu ja przedstawię ten proces. On w pierwszej kolejności składa się z tego, że klient chce zgłosić jakiś serwis, chce akcję serwisową przeprowadzić w swoim pojeździe. I to zgłoszenie zachodzi albo systemowo, kiedy klient wybiera miejsce i rodzaj zgłoszenia serwisowego, że chce wykonać daną akcję, bądź następuje telefonicznie, mailowo. Czyli mamy pierwszy etap procesu, klient coś potrzebuje zgłosić. W następnym elemencie musimy przekazać to zlecenie do serwisu w ramach współpracy, którego oferujemy, bo przeważnie mamy takie umowy ramowe z serwisami albo z ASO, w ramach których, jeżeli to są zwłaszcza spółki captive'owe, i przekazać takie zlecenie do serwisu. Serwis przygotowuje kosztorys. No i to jest pierwszy taki element, w którym pojawia nam się dokument. To znaczy czasami są te integracje już systemowo zapewnione, ale możemy z całą śmiałością założyć, że jest to mniejszość. Pojawia się po prostu kosztorys, pojawia się dokument, w ramach którego przygotowywany jest, ile mniej więcej ta naprawa będzie kosztowała. I pracownik back-office'u przeważnie, bądź już czasami reguły decyzyjne po wpisaniu ręcznie takich pozycji składowych, które dotyczą serwisu, przenosi i akceptuje taki kosztorys. OK, zlecamy taką naprawę, wykonamy taką naprawę w ramach usług oferowanych klientowi dla produktu najmu. Kiedy jest zaakceptowany kosztorys, tak naprawdę dopiero nasz pojazd trafia do serwisu, do wykonania akcji serwisowej, do naprawy. Czyli mamy przeprowadzenie naprawy i następnie przekazanie faktury VAT, rozliczenie naprawy, w tym opłacenie tej faktury VAT. Czyli proces wydaje się niezłożony, mało elementów, ale tak na Państwa czucie, ile tutaj jest elementów procesu, które mogą prowadzić do błędu ludzkiego, gdzie występuje interakcja, a nawet istnieje ryzyko fraudu. To znaczy wiadomo, jedna naprawa fraudu nie rodzi, ale wymienianie skrzyni biegów w tym samym samochodzie 3 razy w roku, albo klient przyjeżdża do wymiany wycieraczek, a zmieniamy skrzynię biegów, no, działy compliance i ryzyka na pewno byłyby zainteresowane. W Państwa opinii, w ilu w tych krokach tego procesu biznesowego operujemy na miejscach, gdzie może dojść do błędu ludzkiego, bądź miejsc, w których ktoś musi zapoznawać się z dokumentami, z danymi, które są przedstawiane w sposób tak naprawdę dla pracownika subiektywny, nieobiektywny, ponieważ wycenę przygotowuje warsztat, no to pracownik tylko pracuje w ramach jakichś ram wyceny. Klient przekazuje uogólniony opis, co mogło zajść w procesie. Ile z tych miejsc? Że na każdym etapie może dojść do błędu ludzkiego. Okej. Tak, ale podstawowe pytanie, zacznijmy od podstawowego, w ilu miejscach może wystąpić błąd, no to ludzki może wystąpić pewnie w każdym. A w ilu miejscach występuje dokument w tym procesie biznesowym? No, co najmniej 2, tak? Czyli kosztorys i faktura, może być opisowo zgłoszenie zlecenia serwisowego. Czyli dla każdego z tych elementów procesu biznesowego mamy co najmniej 2 dokumenty, które będą dokumentami niestrukturalnymi. To znaczy faktura za chwilę będzie dokumentem strukturalnym, tu nie będziemy mieli problemu, tak? Jakby regulator poszedł krok naprzód. Nie sądzę, żeby regulator poszedł do wyceny i kosztorysów przygotowania krok naprzód, że będzie w formie ustrukturyzowanej, ale
No i mamy jeszcze zgłoszenie zlecenia serwisowego, które będzie zawsze w formie nieustrukturyzowanej. To znaczy, dopóki nie powiemy klientowi, żeby zgłaszał nam dokładnie, że ma do wymiany mechanizm wycieraczek, a nie pióra wycieraczki, jak mu wycieraczka marzy, no to zawsze będziemy mieli ryzyko, że to nie jest do końca to. I te elementy, w których pojawia nam się zgłoszenie zlecenia serwisowego, przygotowania kosztorysu, jego akceptacji, oceny, możemy nazwać procesami kognitywnymi, tak? Bo w tych miejscach następuje jakieś nasze myślenie, coś, co nie następuje w sposób ustrukturyzowany i podejmujemy w oparciu o naszą wiedzę, nasze rozumienie, decyzję na przykład o tym, żeby dany kosztorys zaakceptować, tak? No bo mimo, że trzymamy się jakichś zasad, ram, w ramach których akceptujemy daną naprawę bądź nie, no to mimo wszystko jest to nasze subiektywne odczucie akceptacji. Zidentyfikujmy sobie w takim razie jeszcze dodatkowo w tym procesie takie wąskie gardła. To znaczy, które według Państwa elementy tego procesu mogą prowadzić do wąskiego gardła, czyli zakładając tak średnio w spółkach najmu 10% portfela klientów miesięcznie dokonuje zgłoszenia serwisowego. Czyli mając 60 tysięcy umów, 60 tysięcy pojazdów w najmie, około 6 tysięcy zleceń serwisowych miesięcznie. To jest taka statystyka, która nam się potwierdza pomiędzy poszczególnymi spółkami najmowymi. Które miejsca tego procesu mogą generować wąskie gardło, a w skali 6 tysięcy na przykład zgłoszeń serwisowych miesięcznie mogą powodować duże problemy ciągłości operacyjnej bądź wymagać zatrudnienia wielu osób. OK, zlecenie do serwisu, tak, bo przygotowanie kosztorysu to jest warsztat, więc rozprasza nam się poza instytucję finansową. Ale akceptacja kosztorysu jak najbardziej jest elementem, który obciąża nas wewnętrznie. A co jeżeli ja bym teraz Państwu powiedział, że OK, to teraz tak, zgłoszenie zlecenia serwisowego przyjmiemy przez voicebota albo chatbota i zostanie rozpoznane, jak klient mi napisze, że wycieraczka marzy, to ja wiem, że chodzi o wymianę wycieraczki, a nie skrzyni biegów. Czy taki proces według Państwa jest możliwy dzisiaj i jesteście gotowi powiedzieć, że OK, wdrażamy? Nie, pada zdanie z sali, że jest możliwe, ale nie jestem gotowy, więc chętnie podrążę, dlaczego nie jest organizacja gotowa, żeby wdrożyć coś takiego. I tutaj sztuczna inteligencja sobie jak najbardziej poradzi. Po pierwsze, wyczuje kontekst, że poruszamy się wokół zlecenia serwisowego, bo najpierw nam się pojawia wycieraczka, a zmianę harmonogramów potraktuje, OK, to zgłoś mi jeszcze jeden zlecenie osobnym wnioskiem, tak? I może nawet zdekretować jako dwie różne sprawy. Natomiast pytanie, czy klient ostatecznie zdecyduje, bo jednak to decyzyjność powinna zawsze padać na końcu na klienta. OK, no to jeszcze podrążę pytanie, dlaczego organizacja może nie być gotowa do tego, żeby na takim etapie wdrożyć sztuczną inteligencję do oceny? OK. To już właśnie, i to tutaj właśnie polega cała sztuka na tym, żeby odpowiednio wdrażać rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję. Po pierwsze, uczymy sztuczną inteligencję, to za chwilę Tomek będzie jeszcze opowiadał dokładnie, a wchodzimy już w zagadnienia o sztucznej inteligencji i uczenia, czyli przygotowanie zbioru treningowego, który może odzwierciedlać nam przygotowanie po prostu tej sztucznej inteligencji, że w tym miejscu takie dane będą występować. Czyli żeby przygotowywać odpowiednio skuteczne zbiory treningowe, takie do uczenia sztucznej inteligencji, fajnie, żeby architektura i rozwiązania, które wdrażamy w ramach naszej organizacji, no były w takim ujęciu data-driven. To znaczy zgromadzimy dane i potrafimy wykorzystać te dane, przetworzyć te dane. To znaczy nie gromadzimy danych dla posiadania danych i żeby bezpieczeństwo, compliance i ryzyko miały uśmiech na twarzy, kiedy mówimy, że te dane będziemy przetwarzać, tylko po to, żeby wykorzystywać biznesowo i czerpać z tego korzyść. Po drugie, wdrożenie sztucznej inteligencji nie powinno kończyć się tylko na tym, że wdrożyliśmy i nie obserwujemy. To znaczy, wdrażając sztuczną inteligencję i miejsce w takim rozpoznawania takiego procesu, powinniśmy czerpać z tych danych i tego, co przetwarzają algorytmy sztucznej inteligencji i myśleć o tym w kontekście,
ja muszę douczyć ten algorytm, nie pozwalam mu się samemu trenować na produkcji w oparciu o te dane, kontroluję to. No i przede wszystkim nasze rozwiązanie, to co dzisiaj mówiłem podczas prezentacji, jest audytowalne. Wiemy na podstawie czego decyzję podjęła dana sztuczna inteligencja i że na przykład zaakceptowała nasz kosztorys na podstawie tych widełek, czyli widzimy, że jest audytowalność tego rozwiązania. Okej. Okej, dobra. Przejdźmy do... Znaczy, ja może jeszcze jedną rzecz skomentuję a propos tego pytania o choinkę. Nawet gdyby nie rozpoznał, bo tak się może zdarzyć. Znaczy, ktoś, kto będzie mówił, że sztuczna inteligencja jest w stanie zapewnić 100% obsługi, po prostu będzie się mylił albo kłamał, nie wiem. Natomiast nawet gdyby nie rozpoznał, to istotne jest to, żeby wyłapać to, że jest jakiś problem. Jak wyłapiemy, że jest problem, to jesteśmy w stanie to obsłużyć na przykład w postaci standardowego procesu obsługi manualnej. Więc z przypadkami błędów będziemy zawsze musieli sobie jakoś poradzić i po prostu trzeba to uwzględnić w naszym zmodyfikowanym procesie, ale to, że będziemy mieli x%, 60, 70% z automatu, no to jest konkretna oszczędność. Dobrze, to teraz przejdźmy do drugiego procesu biznesowego. Mniej więcej złapaliśmy sobie kontekst, w jakim chcemy działać. Swoją drogą kontekst dla sztucznej inteligencji, dla rozwiązań tej klasy jest kluczowy, żeby temu klientowi doradzić, więc myślę, że to słowo będzie nam dzisiaj jeszcze towarzyszyć niejednokrotnie. Nasza propozycja jest taka, abyśmy zamodelowali sobie wspólnie proces dekretacji sprawy. Czy mamy pewność i wiemy wszyscy, czym jest proces dekretacji sprawy i z czym się mierzymy? Czy może nie do końca? Okej, dobra. Po to tu jesteśmy, żeby to wprowadzimy wyjaśnić. sobie jeszcze. Więc tak. Za proces dekretacji sprawy możemy uznać, kiedy na przykład klient nam rejestruje opisaną naturalnym językiem sprawę na skrzynkę mailową. Tak, jakby wdrażamy self-serwisy klienta, wdrażamy obsługę poprzez call center, czy nawet voiceboty, które obsługują naszych klientów. Natomiast dalej mamy te kanały mailowe, które no będą się pojawiały, będą wykorzystywane, bo klienci mają różne przyzwyczajenia i ta skrzynka mailowa jest jednym z naturalnych przyzwyczajeń dla wsparcia procesów back-office'owych. No i klient na przykład nam rejestruje, pisze nam maila, że na przykład wykupił polisę, bo nie ma polisy u nas, tylko ma polisę obcą i chce nam przekazać informację, że w ramach umowy numer albo numeru dla pojazdu o numerze rejestracyjnym przesyła nam nową polisę i skan na przykład tej polisy wykupionej dla samochodu środka trwałego, które mamy leasingowane dla tego klienta. No i dzisiaj taka sprawa, jeżeli nie ma automatycznej dekretacji, rozumienia języka naturalnego wdrożonego, to taka sprawa wpada na koszyk spraw do dekretacji w zespole back-office'owym. Ktoś podejmuje takie zadanie, czyta co klient napisał, przypisuje, że taka sprawa powinna trafić na przykład do działu ubezpieczeń, akceptacji polisy obcej w ramach procesu, czyli proces, którego na początku nie znaliśmy, w jaką ścieżkę ma wpaść, wpada w odpowiednią ścieżkę procesową i jest procesowany już zgodnie z tym, jak został zaprojektowany i wdrożony w systemie back-office'owym. Innym przykładem może być na przykład to, że klient pisze nam maila, czy może doposażyć swój pojazd na przykład o hak, wyposażyć go o hak, albo na przykład przesyła nam informację z prośbą o wyjazd za granicę, nie skorzystał z self-serwisu, nie skorzystał z telefonu, zrobił to skrzynką mailową. No i ponownie w tradycyjnym obsłudze procesu biznesowego sprawa trafia do zespołu back-office'owego, zespół back-office'owy czyta tego maila, ściąga załączniki, przesyła do odpowiedniego działu, dekretuje tę sprawę, czyli mamy podwójnie wpadające zadanie na jakieś koszyki. Najpierw na koszyk do dekretacji, następnie na koszyk zespołu właściwego procesu, który na przykład nie jest w pełni zautomatyzowany, nie wykona nam się automatycznie, czyli mamy co najmniej zaangażowane 2 osoby w taki proces biznesowy. Dobrze, postarajmy się teraz zamodelować taki proces na podstawie tego, co powiedziałem, czyli jakie będziemy mieli kroki pierwsze. Tak, no klient wysyła dokument, ja to nazwałem w sposób uogólniony rejestracja maila już w systemie, tak, jakby, że klient przesłał nam tego maila, czyli mamy zarejestrowaną jakąś sprawę na skrzynce mailowej,
No w takim dobrym już ujęciu, zakładając, że część procesów została zdigitalizowana i tutaj zakładam, że firmy, które znajdują się na tej sali, przedstawiciele tych firm pewnie w Państwa organizacjach już te maile trafiają do jakichś systemów back-office'owych, już nie są czytane z tradycyjnej skrzynki mailowej, więc taki mail został zarejestrowany na przykład na koszyk do obsługi spraw do dekretacji. Do dekretacji, więc mamy założenie zadania do dekretacji, sprawy właściwie do dekretacji, więc następną akcją będzie naturalnie podjęcie przez pracownika. No, kiedy pracownik podejmie takie zadanie, to on będzie musiał zapoznać się z taką sprawą, która została zarejestrowana. Napiszę w uogólniony sposób zapoznania. W kolejnym kroku będziemy mieli przekazanie sprawy. No i ostatnim etapem tak naprawdę będzie właściwy proces, tak? Tutaj sobie wpiszemy już po prostu właściwy proces, nie będziemy schodzili na poziom procesu. OK, to teraz pytanie ponowne. Jakie widzicie Państwo wąskie gardła tego procesu? Czyli każdorazowe podjęcie przez pracownika, które w przypadku dekretacji będzie minimum raz, a pewnie w takim happy flow w większości organizacji co najmniej 2. Tak? Bo jeszcze zawsze każdy bardziej złożony proces, do którego zostanie zdekretowane, może mieć kilka więcej podjęć albo kilka podprocesów bądź zadań. Tak? Więc mamy już co najmniej jedno wąskie gardło. I jak to wąskie gardło właściwie moglibyśmy wyeliminować? To znaczy, kiedy nie potrzebowalibyśmy tak naprawdę, żeby pracownik podejmował to zadanie? No, kiedy mail zostałby automatycznie sklasyfikowany, sprawa odpowiednio przypisana, uruchomiony proces właściwy, podpięty pod właściwego klienta asset i umowę i w ogóle element dekretacji, koszyk dekretacji wiecznie pusty, mamy happy flow. Czasami ewentualnie, kiedy system nie rozpozna, a mogą się takie sytuacje zdarzać, tak? No bo wszyscy wiemy, że sztuczna inteligencja pewnie jeszcze długo nie będzie nieomylna. I pewnie nie jedna osoba trzyma nawet kciuki za to, żeby jeszcze przez jakiś czas była nieomylna, czując zagrożenie i takie ciężar na barkach zbliżającej się automatyzacji. Natomiast zawsze musi być ta decyzyjność człowieka. To też nie jest tak, proszę Państwa, że my teraz będziemy tutaj forsować, że sztuczna inteligencja zautomatyzuje wszystko i będzie rozwiązaniem każdej bolączki w organizacji. Po pierwsze, zawsze decyzyjność musi pozostać na człowieku. Każdy proces musi być możliwy do przełączenia na człowieka. Każdy kontakt z klientem, który jest wykorzystywany z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, musi mieć możliwość przełączenia na człowieka. A przede wszystkim każda decyzja podejmowana przez sztuczną inteligencję, już abstrahując od wymagań regulatora, które no, w sposób jasny są już określane między innymi przez takie dokumenty jak na przykład dotyczące robodoradztwa, że musi być możliwość przyjęcia przez człowieka i że to musi być audytowalne i musi być wytłumaczalność tej decyzji, którą podjęła sztuczna inteligencja. Tak? No i ostatni jakby tutaj element tego, jeżeli mamy rozpoznane to przez sztuczną inteligencję, no to musimy sobie dobrać odpowiednie narzędzia. I teraz, no jeżeli mamy sprawę z maila, musimy dobrać narzędzie, które będzie operowało na rozumieniu języka naturalnego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Jeżeli mamy tutaj kanał wejściowy sprawy, żeby zdekretować z call center, to pewnie wdrożymy jakiegoś voicebota, który wykona nam rozpoznanie języka naturalnego tego, co klient zarejestrował słowno-muzycznie.
No i dalej proces, automatyzacja, rozumienie, trenowanie w oparciu o dane gromadzone, no to już jest kolejny etap projektu i ciągłe udoskonalanie tego procesu biznesowego. A o tym już jak szczegółowo, jakie korzyści biznesowe, jak przygotowywać, czym jest sztuczna inteligencja, rozumienie języka naturalnego poza wprowadzeniem początkowym do kontekstu biznesowego opowie Tomek. Dzięki. Tak, teraz przejdziemy już do tematów związanych z sztuczną inteligencją, chociaż cały czas się wokół nich poruszaliśmy, przepraszam. I zaczniemy, ale jeszcze jedno, o jednej rzeczy zapomniałem, bo czy to w ogóle się opłaca, trzeba się zastanowić. No, wygląda, że się opłaca, ale może warto policzyć, czy to się opłaca i jeszcze jak wybrać proces, który będzie najbardziej opłacalny. Tutaj mamy taki skomplikowany arkusz. Zachęcamy później może po tym naszym warsztacie do kontaktu. Chętnie pomożemy w selekcji procesu, który będzie najbardziej opłacalny do automatyzacji i priorytetyzacji tych automatyzacji. Natomiast kluczowe są dwa elementy. Wolumen transakcji, który jest przetwarzany no, w ujęciu miesięcznym najczęściej. O takich wolumenach mówimy, bo to są takie cykle powiedzmy rozliczeniowe. Ewentualnie poziom skomplikowania procesu i czas, jaki poświęcamy na pojedynczą transakcję, bo możemy mieć mniejszy wolumen znacząco, ale na przykład skomplikowane dokumenty, ten kosztorys, no nie będziemy go dzisiaj pokazywać, ale tak domyślam się, że może mieć set linii nawet pewnie na pozycji na ten dokument. I przeanalizowanie każdej, wyciągnięcie informacji z każdej z tej pozycji to jest po prostu cenny czas, który no, można zaoszczędzić. Więc albo duży wolumen, albo duże skomplikowanie, czy też złożoność dokumentów, z którymi mamy do czynienia. I teraz tak, skupmy się na chwilkę na tym procesie dekretacji. Tutaj obok w tym naszym Excelu mamy taką zakładkę, w której można wypełnić, zamodelować, ile czasu potencjalnie pracownik spędza na takim zadaniu związanym na przykład z czytaniem maila, to mogą być oczywiście inne zadania, i na tej podstawie policzyć, ile nas to kosztuje. Może oczywiście są inne źródła, w których możemy to sprawdzić, natomiast to nam jest przydatne do tego, żeby policzyć, ile możemy oszczędzić, jeżeli przyjmiemy sobie pewne poziomy automatyzacji i automatyzacji w tych krokach, o których teraz mówimy. Więc teraz no, to podjęcie maila ze skrzynki pocztowej, czy też on gdzieś automatycznie trafia do jakiegoś systemu, no ale trzeba go otworzyć, trzeba wejść w sprawę, to są jakieś ułamki, no kilka sekund być może. Przeczytanie tego maila to jest no, powiedzmy pół minuty na przeczytanie maila, żeby się zorientować w ogóle o co w nim chodzi. Jakaś bardziej dogłębna analiza, sprawdzenie danych z systemami wewnętrznymi, zweryfikowanie poprawności, czy faktycznie klient, który do nas pisze, to jest nasz klient, czy jest otwarta umowa, tego typu rzeczy. Kolejna minuta. Przepisanie tych danych do systemu dziedzinowego, prawdopodobnie, no tutaj możemy się dyskutować, to też pewnie z minutę nam zajmie, bo jeżeli musimy wprowadzić przynajmniej numer umowy, być może pojazd, którego dotyczy jakieś informacje podstawowe, to tyle czasu nam zajmie i jeszcze do tego jakieś opóźnienia związane z ładowaniem się systemu. Tu mi wyszło 3 minuty na taki proces. Nie wiem, szanowni Państwo, czy się zgadzacie z tym, że to może trwać 3 minuty, czy trwa dużo więcej u Was? Dużo więcej. To ile wpisać może? I w którym kroku się pomyliłem? Czytanie maila? Tutaj. Mhm. Zgadza się. Zgadza się. I jest kilka sposobów na radzenie sobie z tym, bo możemy traktować każdy mail jako oddzielny, możemy próbować analizować i jakby nawiązywać do historii. Natomiast, no to prawda, być może trochę akademickie, ale o to chodzi, żeby właśnie z Państwem go może troszkę urealnić. I można odpowiedzieć jakieś zapytanie o status na przykład umowy, kiedy chcemy się dowiedzieć na przykład o saldo i wiele nie ma wątpliwości co do tej intencji i być może będzie ta sytuacja wtedy wyglądała, jeśli chodzi o czas podobnie.
No ale to ile powinienem zwiększyć? Bo to później nam wyjdzie, jaką będziemy mieli tą oszczędność. Do 5 minut? 10? 5 minut będzie ok. Dobra, to ja tutaj dorzucę 2 minuty w tym miejscu i tu zrobimy minutę. Będzie 5 i 15 dziesiątych, setnych minuty. Dobra, teraz tak, no, mamy pracownika, który mimo szczerych chęci prawdopodobnie 100% swojego czasu nie poświęci na przetwarzanie. Ja tutaj mam założone 80% czasu utylizacji, że pracownik jest w stanie poświęcić i skupić uwagę na tym, żeby przetwarzać kolejne zadania. Czy tutaj się zgadzamy, czy jest jakaś potencjalnie weto co do tej wartości? 80%? Dobrze. 80% z prawej strony, kto da więcej? No, ale jakbyśmy mówili o outsourcingu, to w sumie nas chyba nie interesują te pozostałe elementy tak naprawdę, więc to wtedy trafimy do firmy outsourcingowej z tym samym Excelem. Dobrze. Wtedy są 3 minuty rzeczywiście. Dobrze. Tutaj najtrudniejszy temat, stawka pracownika, koszty pracodawcy. No, wpisałem 8 000 złotych, mogę się grubo mylić tutaj, bo pewnie jest to zupełnie różnie w różnych organizacjach i być może w outsourcingu też jeszcze inaczej. Ale czy się bardzo pomyliłem? Czy to zmienić? Za mało? Za mało, to ile wpisać? Dobra. 12 000, jest inflacja, brutto, koszty pracodawcy. To jest całkowity koszt pracodawcy, więc to też nie jest koszt, wynagrodzenie bezpośrednio, które utrzymuje pracownik, tak? Więc No tak. całość kosztów. Tak. Dobra, idźmy dalej. Teraz tak, już trochę tu uchylam, ile to nam wychodzi, rąbka tajemnicy, ale jeszcze kluczowa sprawa, ile tych zadań miesięcznie mamy do obsłużenia. 10 000 miesięcznie przyjąłem. To może być pewnie jakoś taki realna liczba. No dobrze, to wyszło nam, że potrzebujemy 7 pracowników i około miliona złotych rocznie na ich utrzymanie i realizację tych zadań. Całkiem sporo chyba. Dobrze, to idziemy dalej. No, zakładam, że tutaj już padło to pytanie. Co jeżeli się pomyli? Co jeżeli trzeba będzie przeprocesować ręcznie? Tak będzie. Zrobimy 50% być może automatem zupełnie, może zrobimy 70%, będzie super. Więc ja tu przyjąłem, że 60% zrobimy automatem, czyli 60% zapytań doprowadzimy przez te wszystkie kroki, o których mówiliśmy, do etapu dekretacji, do etapu zarejestrowania sprawy już konkretnej jej realizacji. No i mamy tutaj podsumowanie, przyjmuję. Tutaj oczywiście jest względne. To są kwoty, które będą zależeć od konkretnego procesu. Ale za chwilkę Państwu pokażę, jak w naszych narzędziach też to się wykonuje, jak się wdraża czy buduje modele sztucznej inteligencji, które rozumieją właśnie tego typu treści, ile to trwa, więc te kwoty nie są zupełnie nierealne. Przyjmując, że kosztuje nas 50 000 wdrożenie, kosztuje nas 60 000 gdzieś tam roczne utrzymanie. Przyjęliśmy tutaj, że koszt per sprawa przy użyciu sztucznej inteligencji to jest około 50 groszy. Więc mamy tutaj wyliczone oszczędności per rok. No w tym pierwszym roku mamy trochę mniej, a w kolejnych latach mamy oczywiście więcej, bo nie mamy wdrożenia. Natomiast no, skumulowane oszczędności w ujęciu 3 lat to jest około 1,5 miliona złotych. Dobra, to było w sumie oczywiste, to się opłaca, to znaczy to nie ma co z tym dyskutować. To się opłaca i jakby to jest konieczność, to jest przyszłość. Natomiast takie ćwiczenie można sobie zrobić dla procesu, zachęcamy do kontaktu i możemy pomóc. Dobrze. No dobra, to teraz jak to zrobić? No już wiemy, że się opłaca, wiemy, że chcemy, zdaje się.
Więc jak się do tego zabrać? Poziom zrozumienia sztucznej inteligencji jest bardzo różny, teraz jest dużo informacji na ten temat, dużo osób się edukuje. Ja bym chciał troszeczkę usystematyzować. Tutaj jest lista takich podstawowych pojęć, które warto znać, żeby jakoś się w tym świecie poruszać. Dam Państwu chwilę. Proszę przejrzeć tak hasła i powiedzieć mi, jakby, czy są dla Państwa one znane, czy któreś wymagają jakiegoś większego wyjaśnienia, czy no tak, czy na któryś by warto było bardziej podyskutować. Jeśli nie będzie żadnego komentarza, to ja przez wszystkie przejdę w takim telegraficznym przynajmniej tempie. Rozumiem, że w telegraficznym skrócie. Dobrze. Przetwarzanie języka naturalnego, czyli dziedzina informatyki, która zajmuje się właśnie rozumieniem języka, rozumieniem dokumentów, generowaniem treści. Teraz to jest najbardziej popularne. Te modele, które Państwo i ten chat GPT, który został wspomniany, to są modele, które służą do przede wszystkim generowania treści. To wszystko się opiera o sztuczne sieci neuronowe. Sztuczne sieci neuronowe są stosowane w przetwarzaniu języka naturalnego, ale nie tylko, oczywiście w przetwarzaniu obrazu. Również one naśladują działanie ludzkiego mózgu. Jest to model matematyczny, który naśladuje działanie ludzkiego mózgu. Żeby zbudować sztuczną sieć neuronową, a tak naprawdę, żeby ją wytrenować, potrzebny jest korpus danych. To się nazywa korpus tekstowy, korpus danych treningowych, różną może mieć nomenklaturę. Natomiast chodzi o to, że to jest zbiór, na którym będziemy uczyć i sprawdzać, czy sieć się zachowuje tak, jak chcemy, czy ten model, który wytrenowaliśmy, się zachowuje tak, jak chcemy. Żeby ten korpus przygotować, trzeba go poetykietować, czyli trzeba wskazać, co nas interesuje w poszczególnych dokumentach. Przykład maila. Jeżeli do dekretacji tego maila potrzebny jest nam numer umowy, czy też informacja o tym, że to jest zgłoszenie dotyczące doposażenia o hak, to właśnie powinniśmy tego maila poetykietować, czyli wskazać, to jest nam potrzebne i to jest nam potrzebne. To jest zbiór, którym później zasilimy ten nasz model językowy i dotrenujemy do naszego zadania. Mówię dotrenujemy, bo już bardzo rzadko trenuje się modele od zera. Kolejny raz, ChatGPT to są największe modele językowe, jakie powstały. One mają miliony, a już pewnie te kolejne wersje będą miały miliardy parametrów. Co to oznacza? To jak Państwo może przypomnicie sobie lekcję matematyki, te modele to nic innego jak aproksymatory funkcji nieliniowej. Skomplikowanie brzmi, ale to jest matematyka i tak naprawdę na końcu nie ma tam żadnej magii, tylko to jest po prostu czysta matematyka i algebra. Tylko po prostu na ogromną skalę. Więc miliony parametrów, bardzo dużo pieniędzy na to, żeby wytrenować, jakieś 100 milionów chyba dolarów kosztowało wytrenowanie czata, albo przynajmniej prace dookoła związane z tym. No i na końcu mamy coś, co później dotrenowujemy do zadania. Czyli jak Państwo macie maile, to mamy na przykład korpus taki treningowy z Waszymi mailami i pokazujemy temu modelowi i tak zwany fine-tuning robimy, że my chcemy z tych maili to i to i to wyciągać. Z czatem GPT nie jest tak kolorowo, bo to jest technologia, która ma swoje, powiedzmy, duże przewagi, ale ma też swoje minusy związane z tym, że ona jest serwowana w postaci usługi jednego dużego modelu, który konsumuje te nasze dane, to co my tam wpuścimy, to w sumie nie wiadomo do końca, gdzie to trafia i co się z tym dzieje, więc trzeba mieć no to pod uwagę brać, kiedy się chce skorzystać z tej technologii. Czy mamy pełną kontrolę nad tym, co on nam wygeneruje? Też tak nie do końca, więc cała inżynieria tak zwana promptów, czyli tego, jak pytać ChatGPT, jest w ogóle czymś totalnie nowym i jest dość skomplikowana. Natomiast nie trzeba wcale używać ChatGPT, żeby uzyskiwać super wyniki. I nawet ChatGPT jest w tych zadaniach, takich jak tutaj mówimy o mailach, o dokumentach, nie osiąga wyników state of the art, porównując z innymi architekturami. Więc taki komentarz, żebyście Państwo też wiedzieli. A jest dużo kwestii, które trzeba wziąć pod uwagę.
Jeszcze jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć. OCR to jest tak często mylone jakby w naszej praktyce z modelami, które rozumieją, że muszę to wyjaśnić. OCR to jest technologia, która zamienia obraz, na którym jest tekst, na cyfrową postać, czyli zamienia ten obraz na litery, które są później możliwe do konsumpcji przez modele językowe. Dobra, to jesteśmy w tym miejscu i mam bardzo mało czasu. Teraz tak, powiem jeszcze o dwóch istotnych rzeczach. Modele się buduje pod zadania. Zadanie takie jak klasyfikacja, na przykład dekretacja maila, to w pierwszej kolejności to jest zadanie klasyfikacji. To są modele specyficzne pod klasyfikację dokumentów. Inne modele to są modele, które wydobywają informacje. To są modele ekstrakcji informacji, czasem nazywane Named Entity Recognition, bo one jakby najwięcej mają w związku z wykrywaniem nazw własnych też. To są modele, które służą do tego, żeby wyciągnąć poszczególne informacje, które nas interesują w takim mailu, czyli to numer umowy, dane klienta, co tam jeszcze, czy to był hack, czy to może był, nie wiem, kogut do samochodu. To są modele, które wyciągają tego typu informacje. Kolejne to są do generowania treści. Jak chcemy wygenerować odpowiedź do klienta automatycznie, sformułować ją, też możemy to zastosować. Wykrywanie sentymentu to bardziej, jeżeli nam zależy na monitorowaniu opinii i chcemy pod kątem emocji i tego, co klient do nas pisze, przeanalizować. Tłumaczenie maszynowe nie będę tłumaczył. Jeszcze ze względu na architekturę te modele, no właśnie, są modele, które są oparte o tak zwane transformery i to jest model klasy GPT i jeszcze są jeden rodzaj modeli klasy BERT. Już więcej o tym nie będę mówił, ale chcę tylko powiedzieć tyle, że transformery, czyli ta architektura, która jest kluczowa do tego postępu, który mamy aktualnie, są od dawna wykorzystywane i są wykorzystywane też w modelach, które są konkurencyjne do tych modeli GPT w specyficznych zastosowaniach, takich jak właśnie tutaj mówimy o rozumieniu dokumentów. Dobra, jeszcze bardzo szybko proces budowania modeli. Już dużo wiemy, czyli przygotowujemy dane, przygotowujemy korpus, etykietujemy, wybieramy tak naprawdę. Wybieramy to, na czym będziemy trenować, wybieramy to, na czym będziemy testować model. Etykietujemy dane, czyli wskazujemy, co nas interesuje. Może czasem anonimizujemy, bo na przykład chcą się Państwo podzielić z takim partnerem jak my danymi, żebyśmy przygotowali model, ale nie możecie ujawnić danych swoich klientów w pełni, więc anonimizujecie je. My dostarczamy narzędzie, które potrafi takie rzeczy zrobić, czyli zanonimizować. Trenujemy model, istotne, ale nie najistotniejsze, bo dopiero jak uruchomimy operacyjnie model, to będziemy mieli odpowiednią dużą pulę danych, które zebraliśmy w trakcie jego użycia operacyjnego, być może na początku z większą ilością błędów. Na przykład na początku będziemy mieli 30-40% skuteczności i automatyzacji, ale zbieramy feedback od naszych pracowników, kiedy się model pomylił, kiedy dobrze zadziałał i to jest kluczowe do tego, żeby zrobić dotrenowanie. I dopiero po takich cyklach mamy model do takiej rzeczywistej, jakby maksymalnej skuteczności, tak bym ją nazwał, bo dopiero na dużych wolumenach danych możemy to rzeczywiście jakby sprawdzić jakość tego modelu i ewentualnie go poprawić. Przygotowanie korpusu jest uciążliwe, jest kosztowne, więc te korpusy z reguły robi się niezbyt duże. Te modele właśnie takie duże pozwalają ograniczać też liczbę danych w tych korpusach, więc jesteśmy już w stanie zbudować model na niewielkiej liczbie przykładów, natomiast on nie będzie tak dobry jak model, który zbudujemy po dotrenowaniu. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Dobra, i teraz jeszcze chciałem pokazać, korzystając z 2 minut, chyba że troszeczkę przedłużymy, jak coś takiego może wyglądać w praktyce. Dobrze. To, co Państwo widzicie, to jest ekran naszego rozwiązania, które się nazywa SenseID Cognitive Automation. Ono służy do właśnie całościowego podejścia tego end-to-end, można zaadresować w ten proces, który Państwu przed chwilą pokazałem. Od zbudowania korpusu, przez wytrenowanie modelu,
po uruchomienie go operacyjne i jako usługi, czy też wpięcie go w systemy dziedzinowe i do trenowywania modeli. Więc nie mam dużo czasu, więc po prostu troszkę poklikam. Pierwsza rzecz, jaką definiujemy tak naprawdę, to jest ten schemat, to jest ten świat, ontologia, to można nazywać, w którym się będziemy poruszać. Czyli na przykład, jeżeli mówimy o dekretacji maili, to zdefiniujemy, co nas tak naprawdę interesuje w tych mailach. No i na przykład oprócz tego, że interesuje nas od kogo, jaki temat i tak dalej, to interesuje nas na przykład informacje o umowie, jeżeli się pojawiły w mailu, informacje o leasingobiorcy, jeżeli się pojawiły w mailu, informacje o pojeździe, założyłem tutaj w uproszczeniu, że to pojazd, ale oczywiście to może być dowolny inny środek trwały, który jest leasingowany. I budujemy ten świat, definiujemy, co nas interesuje. To wszystko po to, żeby w kolejnym kroku poetykietować maile. Czyli na przykład, ja tutaj mam poetykietowany już taki jeden mail, czyli na przykład wskazać właśnie, gdzie w takim przykładowym mailu, który jest w tym naszym korpusie treningowym, te informacje występują. Co byśmy chcieli z niego wyciągnąć, żeby można było zautomatyzować proces, tak? I te kolorowe etykiety właśnie wskazują nam na jakby informacje, na których nam zależy. Prawdopodobnie numer umowy będzie kluczowy, być może numer rejestracyjny, jak ktoś nie poda, być może NIP, jak ktoś nie poda, coś, co pozwoli nam zidentyfikować klienta, domyślić się, o jaką sprawę chodzi. I dodatkowo tutaj możemy jeszcze taki dokument skategoryzować, powiedzieć, co tutaj mamy. Podnajem, tak? To wynajem. Zmienimy kategorię, coś tu było. Więc mamy przygotowany dokument pojedynczy, który możemy użyć do treningu. I tych dokumentów, ile ich jest potrzebnych, nie odpowiem Państwu, ale powiedzmy kilkadziesiąt, kilkaset, zależy od przypadku. Natomiast są techniki, które pozwalają to też przyspieszyć, na przykład korzystając z Państwa bazy danych historycznych, możemy automatycznie preetykietować część dokumentów, czyli znaleźć te informacje, na których Państwu zależało, przygotować dane do zbudowania modelu. No już nie będę etykietował kolejnego dokumentu, ale co do zasady robi się to bardzo prosto, po prostu wyklikując, tutaj mamy co? Numer umowy. Gdzie jest numer umowy? To jest tak. Mamy numer umowy i jakby oznaczyliśmy i tak dalej, i tak dalej. Pracochłonne, dość żmudne. Można to robić, jeżeli się odpowiednio zintegrujemy, można to robić w trakcie pracy operacyjnej, zanim wytrenujemy modele, zanim wdrożymy. Możemy tak zrobić, że Państwo będziecie zbierać te dane jakby przed jeszcze uruchomieniem modeli. Tak. Dobra. Później, no tego to już na pewno nie pokażę w całości, trenujemy modele. Ten model, no przede wszystkim przygotowaliśmy korpus, więc tutaj możemy wskazać, że w projekcie ten e-leasing day etykietowanie przygotowaliśmy korpus, dobieramy parametry do treningu modelu. Dużo tego, to już jest trochę skomplikowane, ale jesteśmy od tego, żeby w tym pomóc. Trenujemy model. Jak już wytrenujemy model, to później możemy go użyć operacyjnie i tutaj jest inny typ projektu, analiza dokumentów. I do tego projektu możemy sobie momencik. Możemy sobie wrzucić jakiś mail, na przykład ten i ten. I teraz model nam przetwarza tego maila. Tam etykietowaliśmy, a teraz już konsumujemy. Model nam przetwarza tego maila i identyfikuje nam informacje automatycznie. Tu po prawej mamy podsumowanie, z tym możemy zrobić co potrzeba, to znaczy możemy zasilić tymi informacjami system dziedzinowy. Dobra, czas się skończył, to ja przejdę jeszcze na chwilę do tutaj naszej tablicy
I tak zostawię to Państwu już tytułem do własnego wglądu, do przeczytania korzyści zastosowania sztucznej inteligencji. To by było w sumie na z tyle, naszej jeżeli strony chodzi było o nasz warsztat dzisiaj praktyczny, natomiast zachęcamy gorąco do kontaktu. Chętnie przygotowujemy i dzielimy się naszą wiedzą, wdrażając nasze projekty w Państwa organizacjach i wdrażając kognitywną automatyzację w sektorze finansowym, starając się optymalizować pracę, optymalizować przez to koszty organizacji, zwiększać tak naprawdę Państwa zyski, bo biznes jest po to, żeby zarabiać, a nie po to, żeby obsługiwać klienta w monotonny sposób i nie tworzyć dla niego zachwycających doświadczeń z tej obsługi. Mamy nadzieję, że udało nam się wprowadzić Państwa w świat sztucznej inteligencji, lepszego zrozumienia tego, że to, co nas otacza, jest pewną ewolucją, nie rewolucją, chociaż fenomen, jaki stworzył ChatGPT w ostatnich miesiącach, pozwala wierzyć w to, że kognitywna automatyzacja w najbliższych miesiącach będzie z chęcią wdrażana w spółkach finansowych w Polsce i na świecie. I że wspólnie będziemy spotykać się w projektach oraz za rok na Leasing Day będziemy wspólnie wspominać to, że jak ChatGPT był fenomenem, a dzisiaj jest używany w spółkach leasingowych, czego Państwu życzę w codziennej pracy projektowej, aby sztuczna inteligencja zaczęła występować, a wewnętrzne regulacje i regulacje państwowe tylko sprzyjały tym wdrożeniom. Do usłyszenia i do zobaczenia za rok lub w trakcie projektu. Dziękujemy bardzo.